Opuszczamy nasz hotel Ibis i kierujemy się do samochodu po bagaże i zaczynamy nasz Tour du Mont Blanc. Zostawiamy samochód pod kolejką de Bellevue, Teleferico Bellevue i zmierzamy na początek trasy Tour du Mont Blanc. Tour du Mont Blanc. Cześć, dzisiaj jest dzień pierwszy naszego przejścia Tour du Mont Blanc. Przed nami 10 dni przejścia, za nami początek trasy. Trasa zaczyna się w Les Houches, przy bramie, obok centrum turystycznego. W centrum turystycznym można zdobyć mapkę. Szukaliśmy jeszcze takiej książeczki, której można wbijać pieczątki, ale tutaj nie mają. Poszukamy w pierwszym schronisku. A tak wygląda miejscowość Les Houches. Słońce oświetla, schowam się chwilę do cienia. I naszej przygody czas start. Do zobaczenia na trasie. Tutaj jeszcze mamy mapę. Mapa Tour du Mont Blanc. I tutaj gdzie jest ten czerwony znaczek, zaczynamy i idziemy w tą stronę w dół. I tutaj będziemy przechodzić przez Francję. Następnie przekroczymy granicę francusko-włoską i przejdziemy dalej i zbliżymy się z powrotem do granicy. Tym razem granica francusko-szwajcarska i później znowu idziemy i połączymy się ze startem, który jest powrotem we Francji. Zaraz poza startem jest pierwsze poidełko dla ludzi, woda pitna. Jesteśmy na wysokości 995 metrów. Jeszcze cały czas w miejscowości Les Houches. Z takimi górami z drugiej strony. Przeogromne. Przepotężne, ale będziemy je widzieć z drugiej strony. A tutaj odbijamy na Col de Woza Tembe. 2 godziny 5 minut i będziemy na szczycie. Pierwsze widoki po wyjściu z Les Houches. Jesteśmy już na wysokości 1100 metrów. 1100 metrów.
I cały czas widzimy masyw Mont Blanc. Do szczytu godzina 50. Ale 100 metrów zdjęte z trasy. A dzisiaj podejście mamy 1000 czy jeszcze 900. Wyszliśmy na wysokość 1221. Tu się kończy za nami, a tutaj za tym białym samochodem jedna kolejka, a przed nami zaczyna się druga kolejka. Kolejki w dniu dzisiejszym są nieczynne, także zostaje nam tylko piechota, żeby wyjść na szczyt. A tam z tyłu za mną są góry. Zobaczmy, czy nie prześwietla. O, są tam piękne góry. Kolejka wyjeżdża na 1570. 8 minut 45 6 sekund. Tutaj w środku silnik diesla. Kolejka. Tu reklama restauracji Le Prarion. 1860 metrów. Jak tam jest śnieg między przełęczą, to tam bym nie chciała iść. To jest taki nasypany tak pomiędzy. Tam na przełęczy jest lodowiec. Przez lodowiec mamy nadzieję, że nie będziemy przechodzić. I oto jest pierwszy postój. Nie ma żadnej ławki. Tutaj pod kolejką z takim oto widokiem na masyw Mont Blanc, a my tutaj odpoczywamy w trawie przy żółtych kwiatuszkach. Bonjour z Francji. Za mną pasmo górskie masywu Mont Blanc. Przed nami dzisiaj jeszcze jakieś 15 km, 800 metrów przewyższeń i pierwszy etap będzie zaliczony. Łatwo nie jest, ale jest pięknie. Lepszego początku nie można sobie było wymarzyć. Do zobaczenia na następnym postoju. I osiągnęliśmy już wysokość 1490. Zostało już 35 minut do Col de Vosa. Tam jest kawiarnia i autobus, ale to autobus chodzi do drugiej strony. Autobus jest, ale z innej strony tam dojeżdża. A powoli masyw chowa nam się już za drzewami. Masyw Mont Blanc, ale jeszcze będziemy go widzieć na pewno z przełęczy. W tej kawiarni. 1490, jeszcze niecałe 200 metrów i będziemy na miejscu. Ale już mimo wszystko te pierwsze 500 metrów przewyższenia dało nam delikatnie w kość, ponieważ jest to Na krótkim odcinku. pierwsze wzniesienie rozruchowe pierwszego dnia, także zmęczenie jest duże. 4 km, pół kilometra do góry. 4 km do góry, pół kilometra. Nie, 4 km
Przed siebie, pół kilometra do góry. Tak to jest pierwszego dnia. Człowiek cały czas filmuje to samo. Nie może się napatrzeć na to, co widzi. Ale trzeba filmować, ponieważ może się popsuć pogoda i później tego nie będzie widać. A tym czasem dochodzimy do części górnej kolejki. Czyli już niedługo zbliżamy się na najwyższy szczyt dnia pierwszego. Col de Woza. Jest miejsce na szczycie z pięknym widokiem. Teraz warto tutaj chwilę odpocząć. A z tyłu za mną jakiś kładem przyjechał. Sami kładowcy. Po przerwie warto wrócić na szlak. Szlak odbija tutaj zaraz w lewo, bo tutaj się kolejka kończy. A później idziemy w górę. Przed siebie. To, że tutaj idziemy tym zboczem i cały czas widzimy szczyt Mont Blanc. To jest naprawdę czad. Jest tutaj w oddali Mont Blanc. Ale szczytu nie widać. Trochę do góry trzeba jeszcze popatrzeć, bo to ma 4800. Ale już jest tam ośnieżony cały. Wyszliśmy na najwyższy punkt dzisiejszej trasy. Jesteśmy na Col de Woza. Za nami, przed nami i za nami cały czas góry. Dzisiejszy punkt to jest na wysokości 1670 metrów nad poziomem morza. 670 metrów od miejsca, z którego wystartowaliśmy. Trasa już nam zajęła jakieś 3 godziny. Była wymagająca, jak na pierwsze dni, ale wytrzymaliśmy. I jest Col de Woza 1665. No bo jeszcze mamy 100 metrów. 100 metrów. To 2 metry wyższa powinna być. Różnie podają te wysokości. Raz 1670, raz 1665. Ale patrząc, że tu jest 100 metrów dalej, to 5 metrów na pewno to nie jest wyżej, tylko jest niżej. Hotel. I tutaj jeszcze wyjeżdża jak na część francuską, ale wyjeżdża szwajcarska kolejka. Kolejka zębata. I wyjeżdża jeszcze dalej, jeszcze wyżej, bo tam widać tory dalej. Podejdziemy pod kolejkę i zobaczymy, gdzie byśmy mogli do nią pojechać jeszcze. Ale prawdopodobnie wysoko. 1650. Niemożliwe, żebym 15 metrów zszedł. Trochę okomują.
A tutaj mamy informację o kolejce. (2380 metrów), najwyższy punkt. Będzie dostępny między rokiem 2025 a 2027. A na razie można wyjechać na najwyższy punkt 2115. Szybki przegląd trasy. Zaczęliśmy tu na 1008. Jesteśmy teraz tutaj, Col de Vosa 1653. A tak wygląda nasza trasa. I już. Tylko 60 godzin marszu. Dwa 537 to jest najwyższy punkt, na jakim będziemy. A teraz jesteśmy tu, czyli jeszcze tylko 900 metrów wyżej. Nawet niecałe. 870. A jutro? A jutro dochodzimy do tego miejsca. Col de la Croix, czyli przełęcz krzyżna. Prawie jak Rysy. I tu będziemy. Później miniemy Włochy. A tu z powrotem do Francji. Jesteśmy na przełęczy Col de Vosa. Za mną piękne widoki na masyw Mont Blanc. Można tu dojechać kolejką. Można wyciągiem, który teraz jest nieczynny. A najważniejsze informacje są takie, że to nasz najwyższy punkt dzisiaj. Więc teraz będziemy już tylko schodzić. Pogoda sztos. Nic, tylko enjoy the view. Wracamy. Czy wracamy? Schodzimy. Widoki pobrane do głowy, do aparatu. Tą górę za mną chciałem sfilmować z drona, ale okazało się, że Mont Blanc jest za wysoki, a ja za nisko. I nie było widać czubka. Ale teraz za to
widzimy. Alpejski koteczek. No. Tak, ty masz dobrze. On to będzie wążył. Bonjour. A tutaj Mont Blanc. Schodzimy do doliny, ale trudno jest robić to, mając taki widok bez zatrzymywania się i robienia miliona zdjęć. Żagier. Jaki czarny. Ty widzisz coś? Gdzie ty masz oczy? Widzisz? Nieważne, czy widzi, ważne jak wygląda. No, w całej okazałości cię trzeba pokazać. Dokładnie. A tam są klatki. Ogier i klacz. Warto skorzystać. Jeszcze w oddali widać Mont Blanc. My jesteśmy na wysokości 1290 i mamy dole Champel jeszcze 20 minut. Dodatkowo widzisz, o, tu, aprikot jest tutaj. Tricot, alternatywna trasa. Stąd 3 godziny na Tricot, punkt widokowy. A tutaj tam z dołu wyszliśmy 120 metrów pod górę i teraz będzie za chwilę w dół. Na dzień dzisiejszy zostało już nam około 9 km, ale przed wyższym to już tylko około 300 w górę, 300 w dół, albo 400 w dół. I to wszystko. Wyszliśmy z lasu i jeszcze mamy widoki. Może już nie na Mont Blanc, ale też na wysokie góry. Te góry wyglądają jak takie hiszpańskie. A tutaj przed nami też góra ośnieżona. Wysoka. A zobaczmy z tyłu, czy jeszcze widać? Nie widać już Mont Blanc.
1225 i weszliśmy do Le Champel, miejscowość we Francji. Ładna, na razie dopiero początek. Ludzie mają tutaj takie domy, mieszkają prawie jak w stodole. Ale na pewno klimatycznie. I to, co jest tutaj w tych górach najpiękniejsze, dostęp do wody. I jeszcze będziemy widzieć Mont Blanc. I jak dobrze się przypatrzymy, to patrzymy tutaj do przodu i tam gdzieś jest jutrzejsza przełęcz na wysokości 2200 metrów. Ale nie tak jak tutaj na 4800, chociaż to już nie jest, to już jest tu obok Mont Blanc. Tam będziemy wchodzić i musimy przejść pomiędzy tymi górami. Tylko jeszcze nie wiemy dokładnie gdzie. Góry górami, one są po drugiej stronie. Nie widać ich, bo idziemy leśną ścieżką. Ale takich ścieżek też jest trochę na Tour du Mont Blanc. W lesie, otoczeni drzewami. Dzisiaj, w dniu dzisiejszym, wytchnienie od słońca się przydaje czasami, bo już ręka delikatnie przyfurana na czerwono albo pomarańczowo już. No pomarańczowo może nie, na czerwono. O, nareszcie jakaś ławka na szlaku, żeby chwilę odpocząć. Przyda się. Ściągnąć na chwilę plecak i odpocząć. Co to za trasa? Męcząca.
w pięknych okolicznościach przyrody rozbijamy nasz obóz pierwszy. Jest bardzo płasko, dużo miejsca, zielono, nawet widać jakąś górkę. Warunki idealne. Mam nadzieję, że rano obudzimy się i też będzie ładna pogoda. Chmury się rozejdą. To tyle. Dobrze, namiot rozłożony. Jest godzina 19:30 około. Po około 10 godzinach udało nam się zakończyć dzień pierwszy. Pogoda była piękna i mam nadzieję, że w dniu jutrzejszym będzie taka sama, bo czeka nas górka, która nie będzie miała tak jak dzisiaj ta przełęcz 1600, tylko 2200. 2200 to już jest coś. I tam będzie śnieg. Także uruchomimy nasze raczki i kije. A jak będziemy zjeżdżać z góry, to będziemy się wbijać pazurami tak, żeby nie dojechać do samego końca, tylko troszkę zjechać. A jak zjedziemy troszkę, to się wyspinamy z powrotem na górę i przejdziemy przez przełęcz. Albo poczekamy, aż śnieg się stopi. To może wtedy przejdziemy. A dzisiaj jeszcze parę minut Tour de Camp. Zobaczymy, co tutaj mają. I noc. I widzimy się jutro. A jeszcze jedno. Schronisko kosztowało 19 euro 60 eurocentów. Na 2 osoby, jeden namiot. Tutaj znaleźliśmy gniazdkę tam, gdzie jest pralnia, ale pewnie gniazdek jest dużo więcej w różnych innych miejscach. Także można się podładować i mieć pełną energię na cały następny dzień i jeszcze następny.
Thank